No i mamy prezentację naszego kampera w środku. Jak wiecie z tytułu filmu, nie kupiliśmy kampera, a to dlatego, że kupiliśmy mieszkanie. Zobaczcie, mam tutaj podpiwniczenie, mam tutaj garaż, w którym są cuda na kiju, ale o tym później chyba w następnym odcinku, bo dzisiaj nie dam robić. Jest tam parę niespodzianek. Tam mamy sypialnię, mamy kuchnię, łazienkę i mamy salon. Tak naprawdę mamy tam prawie 19 m2. Słuchajcie, 19 m2. Patodeweloperki zaczynają się od 11 m2, więc mam kawalerkę większą od niejednej patodeweloperki, prawda? To akurat możecie zobaczyć, jeszcze tutaj Benek stoi, bo przerzucaliśmy sobie już tam finalnie wszystkie rzeczy i gadżety z Benka. Benek już jest totalnie oczyszczony, już oficjalnie teraz będzie sprzedawany w dobrej, fajnej cenie, bo jak mówiłem, była cena zaporowa. Chcieliśmy jeździć Benkiem, dopóki nie będziemy mieli Niesmana, a nie wiadomo było jak szybko go będziemy mieli. No to można tego porównać, to wam pokazuję wielkościami, tak? Jak widzicie, Benek jest taki, no taki mały, można powiedzieć, albo Niesman jest taki duży. No, zależy jak to na to patrzeć, prawda? Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. No ale żeby nie było, Benek się wszędzie mieścił, wszędzie. My jesteśmy z niego 100% zadowoleni, jakby nie patrzeć. A teraz tak, wchodzimy i już prezentuję wam nasze mieszkanko. Dobra, czekajcie, bo zapalamy światła i teraz tak, po kolei, znaczy zaraz otworzymy okna, ale chcę wam pokazać, że tu praktycznie wszędzie jest to oświetlenie. Mniej więcej to wygląda tak. Tam jest cała sypialnia oświetlona i tutaj łazienka, ale pootwieram okna, a oświetlenie kiedyś wieczorem bardziej to będzie lepiej można będzie to zobaczyć. Więc teraz tak, po kolei. Jedna roletka w dół idzie, tą górną, to tutaj mamy taki panelik i tu sobie zamykam, tu sobie otwieram, ale coś wam pokażę, zanim je otworzę. Mogę zrobić coś takiego. Aha, to nie o to mi chodziło. Dobra, widzę, że nie kumaty jest. Czekajcie, zaraz można zrobić coś takiego. O, można sobie uchylić od góry taki lufcik jak potrzebujemy i szafa gra, prawda? Oczywiście mogę sobie tam zjechać ile chcę. Dobra, ale teraz otwieramy roletkę, niech ona się otworzy. Do tego panelu przejdziemy za chwilę. Tu nam się otwiera. Te boczne nie są automatyczne, ale to też się nie ma co dziwić, bo powiem wam szczerze, że nie wiem jakby to miał ten automat tu wyglądać. Te szyby są trochę z tym jest takiego zachodu, jak widzi. No te plisy. Jeszcze się nie nauczyłem, tak, bo to też pewno nie jest takie. No dobra, halo, uspokój się, co się dzieje z tobą? To nie jest takie. Co to ma dać? Powiem wam szczerze, że wcześniej mi to lepiej szło, zdecydowanie. Dobra, i od razu otworzymy okienko. Taka ciekawostka, okna są podwójne. Taka ciekawostka, okna są tu podwójne, jedna szyba i druga szyba, i tak samo tutaj. Więc to jest tak fajnie, że z tej strony jest ciepło, a z tej strony zimno, albo odwrotnie, tutaj jest zimno, a z tej strony, bo tam w środku mamy próżnię. Dobra, jeszcze otworzymy. W sumie, dobra, niech tam to na razie zostanie. Zaczynamy, słuchajcie, od kosmicznego kokpitu. No dobra, mamy tak widać ten salon, czyli część salonowa. Stolik jest ruchomy, ale to tak każdy wie, że te takie stoliki to są jak w każdym kamperze. Oczywiście go można sobie zaraz tutaj nóżką przesunąć, bo tutaj trzeba tak nóżką złapać. No i powiedzmy, że mamy w tym momencie na 6 osób
6 osób się zmieści tak bez problemu, tak? No my funkcjonujemy w dwójkę, chyba że goście przyjdą. Może się okazać, że niebawem właśnie goście będą. Dobra, mniej więcej to wygląda w ten sposób po złożeniu. Idziemy do kabiny statku kosmicznego. I teraz tak, fotel jest tu obracany, ale jest taka ciekawostka, jak się obróci fotel. On jest teraz dopasowany do stolika. Zwróćcie uwagę, że jak obracam fotel, to praktycznie kierownica jego tutaj dotyka przy fotelu, prawda? Jest bardzo nisko. Ale zaraz do tego dojdziemy. Obracamy ten fotelik. Tu jest moje centrum na razie. Tu jest od ręki centrum. I teraz tak. Półeczka tu. Dobra. Tam jest mała apteczka w tym miejscu. Duża apteczka jest w innym miejscu. To są po prostu podręczne jakieś lekarstewka. Tak naprawdę tego tutaj nie będzie. Tutaj jest szaflik, tutaj jest na kubeczek, na kosztowności, bransoletki, inne rzeczy, na okulary. Ta ręka sobie zdecyduje, co ona tu będzie trzymać, bo to jej szafka. Tu jest bardzo taka fajna sprawa. Z dwóch stron mamy taką podpóreczkę i za nią mamy 2 wejścia na USB i USB-C. No i praktycznie to służy do tego, żeby sobie tak postawić tablecik albo telefonik i Adrenka sobie jedzie i tu sobie coś tam ogląda w tym miejscu. Taką samą mam z drugiej strony dla mnie, to ja sobie tutaj trzymam moją komóreczkę, to też bardzo fajnie jest. No i teraz tak, mamy tutaj schowek, jeden schowek, tutaj mamy na kubeczek i powiem wam szczerze, że to jest fajne, że tutaj się trzyma kubeczek. No oczywiście wiecie, tu z boku można trzymać, tu można trzymać i jeszcze tu można trzymać kubeczek. Więc jadąc tym razem mamy raz, dwa, trzy takie miejsca na trzymanie kubeczków, więc wiecie, no wszystko można sobie tutaj trzymać. Głośniczek i głośniczek. On ma jakieś takie bardzo fajne, ponoć ma takie bardzo fajne nagłośnienie. Jeszcze do tego nie doszedłem. Dobra, i teraz idę na fotel kierowcy. Ja tu tak nawet nie wejdę, bo nie jestem w stanie, więc ja go odwrócę z powrotem i wam pokażę. O, tam są moje nowe papucie do kierowania. Dlatego, że w kamperze chodzimy na bosaka, ale kieruję w papuciach. No i teraz mam tu taki cudowny guzik, który spowodował, że zjeżdżam na sam dół i już mogę sobie się zmieścić. Oczywiście za każdym razem muszę sobie dostroić fotel do jazdy, bo tu są dwie wersje: dostrojenie fotela do jazdy i dostrojenie fotela do sypialni. Więc tamtą część mamy omówioną. Tu są fajne jeszcze schowki na komórkę, żeby sobie odłożyć w tym miejscu i w tym miejscu. Także nie do wszystkiego jeszcze doszedłem, bo tam coś jeszcze mam jakieś... to są po prostu gniazdka zasilania. Nie wiem, czy tam coś jest w tym miejscu. Tam jest schowek. No i teraz tak. Mój schowek po tej stronie, jak widzicie, tu sobie trzymam jedne okulary, tu sobie trzymam drugie okulary, to akurat mikrofonik, a tutaj mam gumy po prostu swoje. No i wymiary kampera. Wysokość 3,16, szerokość 2,41, a z lusterkami, słuchajcie, 2,90. Z tymi dużymi bocznymi 2,90. Więc powiem wam szczerze, że tak jak to przeczytałem, no to mówię, no to jest grubo. A długość 7,80, czyli nie mamy 8 metrów. No brakuje nam te 18 cm. Każdy wie, co to jest 18 cm. Dla faceta 18 cm to jest bardzo dużo, bardzo dużo. No. Dobra, co my tu mamy jeszcze takiego ciekawego? Panel. Tu jest taki panelik podręczny i tak, do zrzutu szarej wody, do zrzutu czarnej wody. Tu mam oświetlenie ambiente. Czy ja je teraz mogę włączyć? Czy ono się włącza? Czy ono się włącza tylko wtedy,
Dobra, ono się włącza jak samochód jest podświetlony. To znaczy, że tu mi się świeci oświetlenie takie ambient, jak to w Mercedesach jest. Tu mam światełka takie. No, halo, czego? O, dobra, tu są te światełka. Dobra, one. O, widzę, że te światełka są w różnym stopniu. Mogę je ściemniać. Teraz dopiero odkryłem, że mogę je rozjaśniać lub ściemniać, w zależności co potrzebuję. A gdzie jest ambiente? Jest! O, zobaczcie. Tu mam ambiente. Tu się świeci na dole. Więc to jest takie wieczorne podświetlenie kabiny. No i teraz z tym ambiente to jest też taka sytuacja, że jak, o, jest czerwone, jest, o, fioletowe jest fajne, zostawię fioletowe, dobra, zostawię fioletowe. Wybieram sobie takie kolory, które mi tam gdzieś tam pasują. Niebieski też jest, lubię, ale fioletowy. Damy fioletowy, czyli taki magenta, nasz ulubiony kolor. Dobra, to zostanie. Zobaczymy, jak to wieczorem będzie świeciło. Zamykanie schodka, to jest bardzo fajna sprawa. Teraz się schodek zamknął i słuchajcie, jak zapomnimy schodek zamknąć, to jest taka sytuacja, że on strasznie wrzeszczy, nie pozwoli nam ruszyć, bo jest po prostu jeden wielki wrzask. Potem mamy otwieranie szuflad. Otwieranie szuflad jest bardzo fajnym przyciskiem. Dlaczego? Dlatego, że podczas jazdy jak jedziemy, on automatycznie zamyka wszystkie szuflady, czyli przekręcamy kluczyk i w tym momencie wszystkie szuflady są zamknięte. Bardzo fajna sprawa, prawda? Już nie musimy gdzieś tam martwić się o zabezpieczenie, czy wszystkie szuflady, żeśmy zabezpieczyli. I teraz jest taka sytuacja. Czekajcie, wiecie co, bo tu się robi ciepło. I ja sobie to... O, patrzcie się, widzicie? Od razu za pierwszym razem tak fajnie zaszło, a tam były jakieś kosmiczne problemy. Dobra. I teraz tak, jak już jedziemy w trasie, wszystkie szuflady mamy zamknięte i nagle Adrianka coś tam potrzebuje wyjąć z szuflady, to ja muszę właśnie w tym miejscu kliknąć, żeby się szuflady otworzyły, ale uwaga, on cały czas piszczy na zasadzie, jakby ktoś był odpięty pasem. Piszczenie zostaje wtedy przerwane, jak Adrianka zamyka szafki i mówi, dobra, możesz włączyć blokadę. Ja włączam blokadę i już ustaje piprzenie. Więc on tak nie za bardzo pozwala jeździć z otwartymi szufladkami, albo pozwala, tylko trzeba się przyzwyczaić do dużego pipczenia. No i teraz tak, schowki to, o, mamy taki gaz militarny. Dobra. No zawsze jakiś tam gaz z nami jeździ, bo wiecie jak to jest w życiu. A tu mam jeszcze taki Garmina, oczywiście to już mówiłem. Tu mamy taki schowek z mocną instalacją. USB, a tutaj jest w tym miejscu ładowarka indukcyjna na telefon, tak? Chociaż tak dziwnie to jest zrobione, no bo kto tam będzie kładł telefon w tamtym miejscu, żeby mu się ładował? Nie wiem, to jest trochę akurat dziwnie zorganizowane. No i tak, jak widzicie, kabina jest mega przestronna, mega wielka. Na początku miałem z nią problemy. Aha, słuchajcie, nie uwierzycie. Tu, jak widzicie w tym miejscu, też jest na wodę. Tu trzymam butelkę z wodą, tu sobie trzymam butelkę z wodą i tu jest pojemnik znowu na wodę. Więc mamy tak, po jednej stronie mamy 1, 2, 3, 4. Tu mam 5. W tym momencie moja maskotka, pan Kupa tutaj jest, to jest moja maskotka, ale jest 5 i teraz słuchajcie, 6. Czyli 6 pojemników, 6 różnych pojemników na wodę mogę sobie włożyć. Normalnie miałem 1 do tej pory. Teraz mam 6 i się w głowie człowiekowi, wiecie, od tego dobrodziejstwa 6 uchwytów na wodę. Ja nie wiem, co tam powkładam, no ale zobaczymy może. Wracamy teraz tak, odwracamy się. No i jesteśmy, i teraz oczywiście trzeba tak poustawiać, bo to jest tak właśnie na takiej zasadzie, że jak odwrócę fotel, to potem go trzeba tak poustawiać,
żeby był na równi z tą pówką. No i wiadomo, no mamy ten element. Dobra, szybko tutaj w dół, trochę światła nam padnie, tak? W sumie może zaraz okna pootwieramy, tego przewiejemy, bo temperatury teraz panują, sami wiecie jakie. Naprzeciwko mamy fajny telewizor. Do tej pory nigdy nie używaliśmy telewizora w kamperze, bardziej używaliśmy. No, to czekajcie, bo to jeszcze nie umiem tam dokładnie tak go robić, ale wiem, że tutaj jest taka blokada i ta blokada powoduje, może jedną ręką mi się to chyba nie uda. Ta blokada powoduje zwolnienie banderoli. Dobra, banderola została zwolniona i mogę sobie go tak wyciągnąć i tak pod kątem ustawić. Dlatego pod kątem, żeby pasażer jak sobie siedzi, a tu sobie pasażer lub pasażerka, zależy kto tam będzie. No i teraz widzicie, tu jest taka mała blokada. O, dobra, teraz odwrócimy. Krzesło się od razu fajnie odwraca. O, no i teraz przykładowo, czekajcie, jeszcze stolik go odwrócę. O, i przykładowo Adrianka sobie tutaj siedzi, ma tu napoje chłodzące, no i jest telewizor. Telewizorem się teraz nie będziemy zajmować. Tutaj sobie go zapniemy. Tu mamy włączenie, wyłączenie gazu. Oczywiście te wszystkie trzeba zawsze ręką przejechać, żeby się podświetliły. Co tam jest w środku, to jeszcze sam nie zaglądałem. Tu mamy licznik od pojemności akumulatorów, że teraz mamy 62% w akumulatorach. Cały system ALDE, też go teraz nie będę omawiał. Ale tutaj jest, że w chwili obecnej w sypialni 31 stopni, a w salonie 35. Oczywiście klikamy i mówimy, że włącz się wtedy, kiedy spadnie temperatura poniżej 19 stopni, bo chcemy mieć ustawioną 19 stopni. Jak poniżej 19 spada, a w salonie sobie ustawiliśmy 20 stopni. Dobra, 21, trochę zaszalejemy, prawda? No ale na razie z tego nie korzystamy, bo nie ma takiej potrzeby, bo sami wiecie jakie są temperatury. Żeby nie było, to mamy teraz 30-32 stopnie in i out 28 stopni. Czyli w kamperze mamy cieplej, no, a zewnątrz mamy, jak już tu jest, no to tu jest taki panel z wszystkimi licznikami. To jest gaz. To jest gaz, butla mamy 70%. Tu mamy prąd w salonie, a tu mamy prąd w kabinie, czyli ten akumulator rozruchowy, co tam pod spodem jest. On też fajnie jest tu podłączony. Tego mi zawsze brakowało. Woda, szara woda i jak jeszcze raz przycisnę, to tutaj mamy gaz. I teraz tak, wyłączenie głównego światła, czyli klikam to i wszędzie jest ciemno, czyli proszę, klikam i wszędzie wszystkie światła się wyłączyły. Ja oczywiście znowu włączę te wszystkie cudowne światła, czyli tak, ręką w dół, tak, żeby świeciło, będzie może lepiej widać, może one o tej porze aż takiego cudu nie robią, ale niech sobie świecą. Prąd mamy za darmo. I teraz tak, włączenie, wyłączenie pompy, włączenie i wyłączenie pompy wodnej, a to jest podgrzewanie butli gazowej w zimie, czyli żeby butla gazowa w zimie tam nie zamarzała nam, to tutaj mamy ogrzewanie właśnie, żeby ją cały czas trzymać w takich fajnych warunkach. Tu jest system dźwięku w kamperze, można wyłączyć. W sumie nie wiem dlaczego to tu jest, nie mam bladego pojęcia. Ikonek, które tutaj są, jest cały rząd ikonek, to się muszę jeszcze nauczyć. Tak jak mamy tu taką ikonkę R, to jeszcze nie wiem, ale już się świeci jakiś sygnał strzegawczy. Dobra, zapomniałem wam pokazać półeczki. To mniej więcej, tu będzie elektronika, bo to na razie tak wszystko jest zrzucone. Tu będą jakieś moje szpargały, bo ogólnie te 4 półki są moje. I ja je sobie zaklepałem i nikt mi ich nie weźmie.
w tych prawdopodobnie będę trzymał swoje ciuchy. O, jak widzicie, włożyłem takie skrzyneczki. Mam taki problem ze skrzyneczkami, że nie wiem, czy mieć takie skrzynki. Takie skrzyneczki. Na razie tam są kaski. To odłożyliśmy, no ale wiadomo, to wszystko jest na razie. Mogę mieć tu 2 takie skrzynki. Albo mogę mieć 6 takich skrzyneczek. O, 6 takich skrzyneczek. To będzie tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lub 3 takie większe. No i na to są na razie moje takie dylematy, jak tu się urządzić, bo wiadomo, skrzyneczki muszą być. Bez skrzyneczek to tam wszystko lata, w środku jest jeden wielki bardak, burdel, czy jak to tam zwał. No tu jest ten szaflik taki techniczny. Dobra, słuchajcie, przechodzimy do kuchni, łazienki i potem na sypialnię. Dobra, to łazienka, bo łazienka jest raczej wam wszystkim znana. Mniej więcej tak wygląda. W sumie bardzo nam się podoba wykonanie całego kampera, a łazienki to szczególnie, bo ona jest aż taka przytulna. Ma całą masę tych takich półeczek. No i oczywiście tu na razie to wszystko jest tak rzucone mocno. Ręczniczki, szmateczki, dobra, ok. Kranik, tam na razie mamy ten śmietnik. No i teraz słuchajcie, z prysznicem jest taka akcja. Dobra, żeby tak, no sobie śmietnik tam wystawiamy. Oczywiście śmietniki mamy w innym miejscu, bo śmietniki mamy jeszcze w tym miejscu, ale z tych śmietników nie będziemy korzystać. Totalnie nie będziemy z nich korzystać. Tą półkę sobie bierzemy na garki. Akurat do tego za chwilę będzie. No i teraz tak. Proszę. Robię taki bajer. I mam tutaj już prysznic, tak? Oczywiście, czekajcie, jak to było? Tu mam, mogę się to zasłonić? Mogę. Dobra, fajnie. Ale widzę, że to tak, no z tym będę też musiał popatrzeć. Dobra, ok. I tu są światełka. Jak się zapala te światełka, to jest akurat dla mnie niezłe takie wyzwanie, bo widzicie tutaj i coś źle robię. O, są, dobra. To jak zwykle tych świateł wszystkich muszę się nauczyć, bo tu jest taka mała tabliczka. Połowę już znam, ale nie wszystkie. Dobra, i teraz tak, rozkładamy prysznic. I wam też pokażę, bo akurat o tym nam nikt nie powiedział, to do tego sami musieliśmy dojść. Mniej więcej mamy tak prysznic. I teraz tak, wchodząc do prysznica, czekajcie, zamknę go, to wam pokażę. Pokażę wam to z góry. Zobaczcie. Tu jest dużo miejsca, bo można się obracać, no to wiecie, no, bo można powiedzieć, że miejsca pod prysznicem jest dużo, ale zauważyliście, że tu nie ma nigdzie ręcznika i nie ma, jak sobie wezmę prysznic, to co dalej. I teraz uwaga, jaki jest patent. Tego nie mówili, bo nam zawsze mówili, że to jest na jakieś tam kurtki, czy parasol, czy na coś, a tak naprawdę to jest na ręcznik, a to jest na szlafroki. I teraz patrzcie się tu, otworzę to na chwilę. Jak idziecie pod prysznic, wezmę sobie ręcznik, to jest taki bajer. Taki bajer. O. Aha, jeszcze na nóżki, bo to też wyszło nam w praniu, że musimy mieć. To używamy podczas prysznica. No i teraz patrzcie się, jaki jest motyw. Motyw jest taki, że jak skończę brać prysznic, otwieram drzwiczki, staję sobie na tej, a tutaj mam ręcznik do wycierania. Tak się tu wycieram, tak? Mam tu ręcznik. Czyli mogę się w sumie wycierać w środku, bo nie muszę aż tam wychodzić na zewnątrz. Ale ręcznik właśnie do kąpieli wisi tutaj. No i ta ściereczka nam się akurat jest, żeby nam to wiadomo z nastu nie kapało jak z kaczki. Czekajcie, już chowam ten majdan i odwieszam wszystko, bo zaraz przejdziemy do dalszej prezentacji. Teraz tak, to jest tu,
A to mamy tu takie miejsce na razie, bo też tam mam taki patent, inne miejsce na to i tu się od razu gdzieś tam będzie nam suszyło. Dobra, łazienkę i prysznic mamy omówione i teraz słuchajcie tu. Idziemy w takim razie do kuchni. Kuchnia jest przeolbrzymia, no już sami widzicie, że kuchnia jest przeolbrzymia. Szafek mamy całą masę, oczywiście one w większości są jeszcze puste szafki, bo jeszcze nie wiemy co gdzie będzie stało. O, po kolei olbrzymie szuflady, no zobaczcie, no przeolbrzymie szuflady. Tu jeszcze taki chaos jest rzucony. Wszystko jest na razie porozrzucane. Po prostu żeśmy przyszli i rzucili. O, już się tam wylało. Będzie do mycia za chwilę. Ale czas organizacyjny tego wszystkiego będzie za chwilę. Jak się zaklimatyzujemy, to sobie potem będziemy wiedzieć, gdzie co poukładać. Dobra, tam mówiłem, że tam są śmietniki. Zamknę szafę. Zaraz do niej dojdziemy. I teraz tak, tu mamy mikrofalę. Przyznaję, nigdy żeśmy nie używali mikrofali. Być może parę razy powiedzieliśmy, ale by się przydała mikrofala, ale parę razy. Skoro tu jest, to ok. Zobaczymy, jak to będzie się sprawowało, czy będziemy z niej korzystali. Może nas zastąpi frajera? Nie wiem, zobaczymy. Bo nie wiemy, czy będziemy zabierać ze sobą frajera, chociaż kamper ma duże możliwości. Duża lodóweczka. O, no i oczywiście zamrażalniczek, prawda? Także tu są jakieś tam rzeczy z ostatniego naszego wypadu. Dobra, kuchnia mniej więcej tak wygląda. I teraz tak, wchodzimy do sypialni. Sypialnia, jak widzicie, te paczki będą za chwilę rozpakowywane. To jest będzie Adrianka robiła unboxing paczek. To są wszystko nowe gadżety do kampera. Jak widzicie, tam zestaw wiatraków czeka. Dlatego, że to, że mamy takiego fajnego kampera, to nie znaczy, że w nim nie jest bardzo gorąco. Wiatraki są zawsze potrzebne i wiatraki zawsze będą nam towarzyszyły w naszych podróżach. Szafki, tak? Mamy tutaj szafki, jak na razie oczywiście w każdej jest bardak, bo po prostu słuchajcie, no jeszcze nie jesteśmy urządzeni, albo jest większość pustych. Także tu dookoła to jest kraina Adrianki. Ona się tutaj wszędzie zapakuje, ale żeby nie było, to wam jeszcze coś pokażę. Słuchajcie, zobaczcie, tylko tu muszę to przesunąć. Materac jest taki specjalnie skonstruowany, że jest łamany. Zobaczcie, tak się łamie tutaj materac. Otwieramy go. Bardzo fajne są sprężyny oczywiście na całym łóżku. I teraz podnoszę to do góry i wyjeżdża Adrianki szafa. Oczywiście jest tam małe oświetlenie. Szafa jest olbrzymia, zobaczcie, ona jest mega głęboka. Tu są te właśnie drzwiczki od szafy, które wam przed chwilą pokazywałem. Więc Adrianka sobie tu swoje ciuszki będzie dawała. Jeżeli ktoś by powiedział, że jest za mała szafa, to nic bardziej mylnego. Bo słuchajcie, taka sama szafa jest z drugiej strony. Z drugiej strony jest ta sama sytuacja. Czekajcie, poprzerzucam to wszystko. Otwieramy sobie i teraz zobaczcie. Podnoszę to do góry i tu po prostu wyjeżdża szafa z tej strony. Tam oczywiście sobie powrzucałem, tutaj skorzystałem z tym, że Adrianka się jeszcze nie spakowała. Powrzucałem sobie moje koszule. Teraz słuchajcie, no można tu powiesić. Zobaczcie, tyle wieszaków zajmuje tyle miejsca. Na ścisk to wiecie, ile tu się zmieści? No już aż się boję, bo jak szafa się zapełni, no to waga mi tąpnie. Dobra. Także mamy sypialnię omówioną. Tu oczywiście pod schod. A słuchajcie, to jest jakiś taki schowek, tak? Kolejny schowek na coś. Nie wiem, do czego to w przyszłości. Na pewno będziecie wiedzieli, ale to jest genialne. Słuchajcie, to jest miejsce na brudy. Czyli wszystkie nasze przepocone rzeczy chodzone tu wrzucamy i to leci do garażu. To jest prześwit do garażu i w garażu wyciągamy
wyciągamy sobie to w garażu, więc to jest genialne na trzymanie takich przepoconych rzeczy. Mamy tutaj wentylator. Dobra, marki Truma. Ja go nazywam wentylatorem. Dlaczego? Dlatego, że wiadomo, no to jest klima z wszystkimi tam funkcjami, ale my klimy nie zawsze używamy jako klimy. Czekajcie, poszukam tylko pilota do klimy. Klimy nie zawsze używamy jako klimy. Chociaż dzisiaj może będziemy ją używać. Mamy tak, wilgoć, czyli pozbywamy się wilgoci. Bardzo fajny program pozbywania się wilgoci, więc tutaj nie będziemy nigdy zaparowani. To jest super. Potem mamy automatyczne utrzymanie temperatury, ogrzewanie, klimatyzacja i wiatrak. I to jest właśnie to, co używamy. Wiatraka. I teraz wiatrak jako wiatrak nie za dużo bierze prądu, więc możemy sobie tam stać i mamy tą cyrkulację powietrza w kamperze cały czas. No i wiecie, chodzi. Ja osobiście muszę sobie takie liczniki podłączyć, które mi powiedzą, ile się prądu w danej chwili używa, bo no licznik mam, no taki, prawda? Mam, ale no on mi za wiele nic nie mówi. Mówi, że tyle mam prądu jeszcze, ale tak naprawdę nie wiem, ile tego prądu mi wystarczy, jak włączę klimę. No stoimy na dzikusi, używamy klimy, ale nie wiem, na ile mi wystarczy klima i czy solary, których jeszcze nie mam, pociągną mi tą klimę. Dlaczego mówię, że jeszcze nie mam solarów? Bo na dachu mamy 3 solary po 120 W, czyli 360, ale słuchajcie, my te solary będziemy ściągać i sprzedawać. To są Dometica, fajne, bardzo drogie do Metica. I my zamiast tych 3 będziemy wstawiali 5 zwykłych solarów, dlatego że 5 solarów po 200 daje mi 1000 W na dachu, a 1000 W na dachu spowoduje, że klima będzie działać na bieżąco, czyli jak słońce świeci, od razu mi pracuje klima, a to jest dla nas fajne. Stojąc na dzikusie nie stracę grama prądu przy 1 kW na dachu. Dobra, jeszcze, już dobra, kończę, ale Wam coś pokażę już tak finalnie. To wiecie, że półka się tutaj opuszcza, kto z nami Niesmana, to wie, że się opuszcza, ale opuszczenie półki powoduje, że Niesman nagle jest bardzo, bardzo długi. Słuchajcie, no ta przestrzeń teraz w tym momencie się mocno zwiększyła i powiększyła. Już Wam tu pokazuję. I teraz idziemy sobie tutaj w tym miejscu jako pasażerowie sobie siedzimy i zobaczcie, jaką mamy przestrzeń długą w kamperze. To jest właśnie te niecałe 8 metrów przestrzeni. Wizualnie to naprawdę fajnie wychodzi. No i teraz tu się... ja powiem szczerze, że ja będę robił kroki tak naprawdę, tak? Siedząc w tym miejscu, zobaczcie, to jest genialne w tym kamperze, układ tego kampera, że jest tak wielka, wzrokowa przestrzeń, nie ma takiej klaustrofobii i naprawdę tutaj w dwójkę, bo jeździmy w dwójkę, no to możemy tak funkcjonować, że nawet się nie będziemy ocierać. W Benku w sumie też żeśmy się nie ocierali, ale Benek ma idealną konstrukcję, muszę powiedzieć, że idealny ma układ. Tylko brakowało nam w Benku, powiem uczciwie, Benek nie nadawał się do długich podróży. Jak ktoś sobie wyskakuje tak na miesiąc czasu, bez problemu. No ale my chcemy wyskakiwać na znacznie dłużej jak miesiąc czasu, na dłuższe wycieczki, no bo chcemy zrobić Hiszpanię, to do Hiszpanii na miesiąc czasu się nie jedzie, no to jest taka wyprawa na 3, 4, 5 miesięcy, można powiedzieć, więc do Hiszpanii ruszamy na początku roku, no i plan jest taki, żeby na czerwiec wrócić, no czyli już w planach mamy 6 miesięcy. W Benku nie dalibyśmy rady i to były takie główne powody, żeby zamienić Benka na jeżdżące mieszkanie. I liczyła dla nas się taka przestrzeń życiowa, bo my to traktujemy jako kawalerkę na kółkach. Przyjeżdżamy w jakieś miejsce, przykładowo do Alicante, rozkładamy się, robimy sobie ogródek, sadzimy drzewka, trawnik
I mieszkamy w Alicante, w naszej kawalerce. No i tak to mniej więcej będzie wyglądało. A jakie podróże nas czekają? Dobra, czekajcie, zamknę to i jeszcze Wam pokażę, jak wygląda jeszcze z zamkniętymi drzwiami i to będzie finał prezentacji z wewnątrz kampera. Dobra, zamykamy sypialnię. I teraz tak, Adrianka sobie jeszcze tam śpi w sypialni, prawda? Ma tam zamknięte, a ja tu już mogę sobie pracować przy moim stanowisku do pracy. Przesunę sobie, odwrócę sobie stolik i zobaczcie, to jest moje robocze stanowisko do pracy. Tu mniej więcej wyciągam mój sprzęcik. Proszę, wyciągamy sprzęt do pracy. Już tam prawie pracujemy. No wiadomo, tego sprzętu jest tu więcej, ale zobaczycie też jak pracujemy. Znaczy, u nas się trochę zmieni w filmowaniu. Do tej pory żeśmy to tak traktowali jako hobby, jako zabawę. No teraz powiem szczerze, że chyba się poważniej za to zabierzemy, bo się okazało, że nasza społeczność 3 obserwujących mocno się powiększyła. Bardzo mocno, tego żeśmy się nie spodziewali, że to jest w ogóle aż tak możliwe. Dlaczego? Dlatego, że ja przyznaję, ja mam angielski humor i bardzo dużo gadam z sarkazmem, tak? Bardzo dużo. Kto mnie zna, to już wie, że to są mega żarty. Kto mnie nie zna, no to wierzy te opowiastki, które ja gdzieś tam mówię, jak na przykład oznaczanie flagami na plaży, gdzie się kota zasypało. Ja byłem w szoku, że ludzie w to uwierzyli, że idzie się do Lidla, kupuje się flagę po to, że jak w nocy się zakopie kota na plaży, to się wbija tą flagę w piasek i ludzie w to uwierzyli, że my to tak robimy. Słuchajcie, no przecież to jest żart. Nam szkoda pieniędzy na flagi. Musicie zrozumieć, że flagi to jest kolejny wydatek, więc my nie kupujemy tych flag. Albo ostatnio żeśmy powiedzieli, że ja jestem z programu Rolnik Szuka Żony, a Adrianka z programu Królowe Życia i dostaliśmy tego kampera w ramach współpracy. No i ktoś uznał to, że to już będzie czysto reklamowy kanał. Fajnie, przyznaję szczerze, że chciałbym, żeby Adrianka była z programu Królowej Życia, a ja z programu Rolnik Żony, no ale prawda jest inna. No i to są właśnie takie sarkazmy, taki angielski humor, który praktycznie cały czas używamy. Adrianka jest do niego przyzwyczajona, więc już po niej to spływa, albo bardziej się z tego śmieje i ma wielki ubaw. No ale muszę powiedzieć, że nie wszyscy nasi obecni widzowie poczuli tego bluesa, więc kto jeszcze gdzieś tam nie wie, że my sobie bardzo mocno żartujemy, bardzo mocno zwolbrzymiamy. Słuchajcie, do życia podchodzimy na wielkim luzie, tak? Nie bierzemy, można powiedzieć, że bierzemy to życie z wielkim uśmiechem i śmiechem, z wielkim olbrzymim żartem, no tak, żeby było nam fajnie, po prostu fajnie. Dobra, kończę to przynudzanie i w następnym odcinku prawdopodobnie oglądamy bagaż i dach kampera lub rozpakowanie tych wszystkich gadżecików. No zobaczymy, co będzie. Być może gadżetów i gadżecików, bo Adrianka nie może się już tego doczekać tak naprawdę. Więc do zobaczenia w następnym odcinku.